Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Jivko Stoimenov przed KSW 69. Jak się czujesz w Polsce, no i jak przygotowania do tej walki? So how are you feeling before this debut in KSW 69? How was the preparations like? Hi all, first I want to thank KSW. This is my debut here. I'm really happy that I'm already part of such a big organization, the biggest in Europe in my opinion. The preparation was very, very hard. This time I changed some things technically. I was working a lot of condition, and I'm doing all the time. I don't train. I don't train only if I have fight. I train full and 2 times a day, all the time. So this is the moment I've been waiting for a long, long time ago. I've been training for this for my whole life, you know, and I'm feeling good, ready, relaxed, focused to win my debut against a very tough Poland guy, you know. Bardzo dziękuję za to, że mogę stać się teraz częścią KSW. Bardzo czekałem na ten moment. Uważam, że to jest jedna z największa organizacja w Europie w mojej opinii. Ja wierzę, że to jest moja szansa. Przygotowania były bardzo dobre, bardzo owocne. Tym razem wprowadziłem kilka zmian. Bardzo pracowałem nad swoją kondycją, ale muszę też zaznaczyć, że jestem takiego rodzaju zawodnikiem, który nie trenuje tylko wtedy, kiedy ma obóz przygotowawczy, tylko trenuje. To jest po prostu moja rutyna mojego życia. Robię to 2 razy dziennie, codziennie. I za każdym razem po prostu przykładam się do tego w taki sposób, żeby być zawodnikiem całym sobą i wiem, że to po prostu przełoży się na moją dyspozycję w klatce. Właśnie powiedziałeś, że twój przeciwnik jest dość ciężki. Co o nim wiesz w ogóle? Czy analizowałeś jego poprzednie walki? Jak się zapatrujesz na swojego rywala? So have you done any research about your opponent and how much information you gained after that? What do you know about him? Yes, of course. I think it's naturally in the fighters when someone is fighting against someone, they all making research about themselves. So I make this also. I look the guy. Arthur is a very strong guy. He have very good strength abilities. He's good grappers. He's good grapper, good ground game. He's all-rounded fighter. Also, he's doing in the boxing good, in the kickboxing. So I expect tough opponent. I'm ready for it, and I think this matchmaking was very good of this fight because it's a really good fight for the audience. And I think if this fight is not going to the decision, I think someone will get sleep in the early rounds. I hope this won't be me, but I'm sure it will be Arthur. So I wish him good luck. You know. Myślę, że to jest naturalne, że w naszych czasach to jest oczywiste, że patrzymy robimy jakieś poszukiwania na temat swojego przeciwnika. Oczywiście ja też je wykonałem. Wiem, że Artur jest bardzo dobrym i solidnym przeciwnikiem dla mnie. Wiem, że jest świetnym parterowcem. Wiem, że ma bardzo duży potencjał siłowy, ale oprócz tego ma swoje zalety też w stójce, w pięściarstwie, w kickboxingu. Myślę, że to jest bardzo dobre zestawienie dla ludzi, którzy będą oglądać, dla całej publiczności i myślę, że to jest na tyle dobre zestawienie, że raczej to się nie skończy decyzją, ktoś po prostu skończy przed czasem i mam nadzieję, że będę to ja, że ja skończę Artura. Mimo wszystko jesteś dość sporym underdogiem w tej walce według bookmacherów. Czy dla ciebie to robi jakąkolwiek różnicę? You seem to be the underdog when it comes to us. Does it play any role for you in this? No, I think this is playing a role only for the bettings, you know. No one can predict what can really happen in one fight. We saw also in the UFC, some guys are introduced like underdogs, then going out there and then they're doing first round finishes against the favorite guy. So it's normal. He's Poland guy, the organization is KSW is Poland. This for me is normal things, and I focus only on the fight and on my performance. I don't focus on betting. Betting, you know, we'll see after the fight the result. So Dla mnie to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Myślę, że znaczenie to ma tylko i wyłącznie dla bookmacherów. Możemy obserwować nawet w największych kolosach, takich jak UFC, że bardzo często underdodzy wychodzą i kończą faworytów w pierwszych rundach, więc naprawdę nikt nie może przewidzieć, co będzie działo się w klatce, więc dla mnie to personalnie nie ma żadnego znaczenia. Zobaczymy po prostu, co będzie się działo w sobotę. Zobaczymy, co będzie się działo w sobotę. Ja tak sobie myślę, że z tego, co opowiadałeś, z tego, co mówiłeś, wynika, że z tego, co w ogóle dzieje się w KSW, to dobrze sobie zdajesz sprawę. Mówiłeś, że jest to dla ciebie taki moment, taki moment, na który czekałeś bardzo długo. Czyli dużo wiedziałeś wcześniej o KSW, znałeś tę organizację i kto tam według ciebie gdzieś był postacią, która szczególnie ci się podobała?
You said you've been waiting for so long to be in here to just enter the KSW organization itself. So how long are you following this? And maybe you have some like favorite guys over there, some top people, yeah, like role models. What's your approach? I've been waiting for a long time for the big organization. So I trained this for my whole life to get on level big, just like this. So, what was the previous question? How long are you following KSW as the organization? Yes. And do you have any role models or idols in there? Oh, I know. From the start, I become amateur MMA fighter. I know it's KSW. So when I become professional, I start to follow it. I start to watch it. It's really like for me how they make the shows, how make the marketing, the PR, the fighters, and it's a very strong league with a very good fighters. So, like I said before, in my opinion, is the biggest fighting league in Europe. So for me, it's honor to fight here. It's a really good organization. I'm happy for this. And role models, I watch some guys. Don't say I have role models, but all the fighters are really, really good, strong background. So one Damian Janikowski, I think he's an Olympian. Yes. Sodic also very strong guy. It's all, when you're here, you're fighting the biggest level possible. So this is what I'm searching. This is what I'm living to do. This is what I'm training for. And I'm really happy that I'm part of the KSW family. Generalnie trenuję całe swoje życie i najpierw była to kariera amatorska, a poważniej zacząłem śledzić KSW, jak tylko po prostu zacząłem prowadzić swoją karierę zawodową i od tamtej pory śledzę bardzo wnikliwie, jak to tutaj wszystko wygląda. Bardzo mi się podoba cały marketing, oprawa, wszystko to, co się dzieje wokół, budowanie wizerunku zawodników oraz to, jak mocna jest to liga w sensie sportowym. Są tutaj naprawdę absolutne koty, jeżeli mogę tak przysłowiowo powiedzieć. A jeżeli chodzi o jakieś takie osoby, które szczególnie mi się podobają, cieszy mnie, że są takie postaci jak Roberto Soldić, Damian Janikowski też mi imponuje, wiem, że jest olimpijczykiem byłym, medalistą i po prostu ja wiem, że to jest absolutnie topka, jeżeli chodzi o level sportowy i bardzo, bardzo mi to pochlebia, że teraz jestem w tym miejscu również. Ja tak sobie myślę, bo miałeś na IFM jeszcze toczyć walkę z Igorem Michaliszynem, teraz Yes. oboje jesteście zakontraktowani w KSW, no więc wydaje mi się, że jeszcze następna walka Michaliszyna to nie będzie spotkanie z tobą, no ale czy ty chciałbyś, żeby do tego starcia doszło tym razem pod banderą KSW? So your pathways with Igor Michalishin are crossed somehow over and over because you were supposed to fight in EMC. However, you're both signed in here. Maybe it's not the matchup right now, but are you up for doing that in the future? Yes, of course. I'm up for doing this in the future because in Bulgaria there was misunderstanding on the way in. He came, he said he has some back issues and so in the end of the day we're people. And all the summer, I didn't have a summer vacation. All the summer I was training hard for these 2-3 months, and in the end, so he came and he said, I have back issues, from the weight cutting, I don't really understand, but I say, okay, no problem. At the end of the day, we are people, we shake hands, and we make some agreement to do this in the future as well. So, like a sportsman, I think if I win in Saturday, I think this maybe is the next fight. It really makes sense the next fight to make because it's something like unfinished business. He fought in the first TFM show also Bulgarian, my sparring partner. Okay. He win, yeah. So I think this is the fight to make. It all makes sense the next fight if I win, of course, and I hope I win. Rzeczywiście mieliśmy się zmierzyć w Bułgarii, niestety okazało się na dzień przed walką bardzo króciutko, że Igor doznał kontuzji pleców i nie mógł zawalczyć. Ja to wszystko rozumiem, jestem wyrozumiały, w końcu jesteśmy tylko ludźmi i takie rzeczy się zdarzają. Niemniej muszę zaznaczyć, że bardzo ciężko pracowałem całe wakacje. Nie były to wakacje typu wypoczynek, tylko naprawdę trenowałem i wszystko było dla mnie bardzo mocne. Ja bardzo chciałbym, żeby ostatecznie doszło do takiego pojedynku między mną a Igorem, tym bardziej, że podczas swojej pierwszej walki na IFM Igor pokonał mojego sparring partnera z Bułgarii, więc są różnego rodzaju przesłanki ku temu, żebyśmy zrobili tę walkę, żebyśmy się zmierzyli ze sobą.
To skoro już tutaj w ogóle o wadze porozmawialiśmy, to ja tak dopytam sobie, jak ta wygląda waga u Ciebie, jak teraz przed tym Twoim debiutem sytuacja z tym akurat. All right, so the last is about the weight cut and how the weight preparations are going on. Is cutting going well? How's the mood and how is the physics in general? All the time, journalists asking me the question with the weight cutting. All the time, I say, "Oh, it's awful. This is the thing all the fighters hate. This is the most hard part for all fighters." But I'm feeling blessed right now because for first time in my life, I didn't feel pressured in the weight cutting. I do it a little bit earlier, so right now I'm feeling good, not dehydrated as fuck, you know. Yeah. Do not feel hungry. I feel hungry, but not at last time. So if you do this normally and like, you know, you gotta do it with your mind, Exactly. yes, it's going good. So right now I can say it's the first time I'm feeling the best of the weight cutting, you know. It's a good prediction though. W takim razie muszę powiedzieć, że za każdym razem, kiedy media pytają mnie o cięcie wagi, to jest najgorsza rzecz, nie lubię tego robić, zawsze źle to znoszę, marudzę i pierwszy raz w mojej karierze zdarza się tak, że ja naprawdę bardzo komfortowo przeszedłem cały ten proces. Zacząłem troszeczkę wcześniej, więc wszystko miałem troszeczkę z takim większym luzem. Dzisiaj nie jestem jakiś maksymalnie odwodniony, humor też dopisuję, także muszę powiedzieć, że no, to jest taki dobry omen, że naprawdę to jest moje pierwsze takie całkiem komfortowe cięcie i czuję się dobrze. No to co, czekamy w takim razie na ten debiut. Dziękujemy bardzo i niech to będzie rzeczywiście bardzo udany pojedynek. We're looking forward for your performance and keeping the fingers crossed. Thank you very much. I want to thank all the fans and KSW watch. Dziękuję bardzo wszystkim KSW oraz fanom. Oglądajcie mnie.